Jak przeprowadzić remont w 3 dni? Czy w ogóle jest możliwe, żeby w tak krótkim czasie zrobić totalną metamorfozę? No cóż, inne programy obiecują, że wybudują nam cały dom w 7 dni. Zrobią super metamorfozę w weekend. Ja też tak chcę. Marzyciel. Z tej strony ja, narrator. Dzień dobry wszystkim. Dlaczego nie? Okej, ale co będzie, jeżeli mi się nie uda? To czeka mnie zasłużona kara. A jaka? To wy wybierzecie. Ale się cieszę, no lepiej się postaraj, bo kara będzie dotkliwa. Słuchajcie, jeżeli mu się nie uda, to wy wybierzecie w ankiecie jedno wyzwanie. Depilacja klatki, opiekunka do dzieci, zapuszczenie wąsa, zaśpiewać piosenkę. A, taka mała uwaga, Marek nie umie śpiewać. Dobra, na razie idziemy zobaczyć, co w ogóle jest do zrobienia i czego ode mnie oczekują klienci. Okej, to powiedzcie mi, co jest do zrobienia. Znaczy, co jest, to wiem, tak? Salon, ale co potrzebujecie, co byście chcieli, jakie kolory lubicie, czego nie lubicie. Na pewno chcielibyśmy, żeby było jaśniej. Ja bym bardzo chciała mieć biblioteczkę. O, dokładnie. Zależy mi na tym. I takie miejsce na butelki z winem. Jakieś takie. A, dwie rzeczy, tak? Biblioteczka, winiczka. No bo to się łączy! Zgadzam się. Czyli tak, wymieniamy meble, oświetlenie nowe, mówicie tutaj sufit, podłoga, jak Na pewno rozumiem. podłoga. Tak, podłogę też, tak. Dobra. A jaki mamy budżet? No gdzieś około 20 000 Tak. myślę, że moglibyśmy O. mieć. To damy radę, dobra, nie ma sprawy. Tylko, że jeszcze chcieliśmy... Wiedziałem, No, że w tym- będzie jakieś ale. W całej metamorfozie wymienić okna jednak. No to może być ciężko już z oknami, żeby się zmieścić w tym budżecie. Nie? Mm. Może by zrobić, to nie jest kłopota. Nie, no to załóżmy, że osobny budżet mamy na, No, Na tak, okna? na okno. No, Osobny no to budżet, okej. a na to na pokój tutaj. Tak, tak, tak. Czyli robimy totalną metamorfozę, wszystko wymieniamy, zostaje tylko stół i krzesła i mamy na to budżet 20 000. Okej, wiem co jest do zrobienia, jakim budżetem dysponuję. Teraz przygotuję 2 różne projekty funkcyjne, takie, żeby klientów zachwyciły, przynajmniej jeden z nich. No i ważne, przynajmniej dla mnie, żeby wykonać ten remont w 3 dni. Bo jak nie, to krucho ze mną. Oj, krucho, krucho. Cześć Krzyśku. Cześć Marek. Cześć Sylwek. Cześć. Ale możesz później. Jak ja kocham takie dni, słuchajcie, dzisiaj dobór materiałów, uwielbiam to, spotkanie z klientami i pokazanie im projektu. Teraz pytanie, spodoba się, nie spodoba się. Teraz idę do Krzyśka z firmy Dekory i Detale, on na pewno coś fajnego dla mnie wybierze, bo zależy mi na takiej dekoracji wow na ścianę. A później spotkanie z klientami, panele, firany. Chodźmy. O, wiedziałem, że coś fajnego u Ciebie znajdę. To jest kamień. To jest fornik kamienny z łupka naturalnego. Słuchaj, potrzebuję 20 metrów podłogi jasnej, na pewno jasna, nie za ciepła, nie może być też znowu szarość. Słuchaj, mówiłem Ci, że potrzebuję dekorację na ścianę. Powiem Ci, kolory fajne, to znaczy mam swojego faworyta, to chyba będzie za ciemne, ale zobaczymy, co klienci wybiorą. Słuchajcie, mam 2 propozycje, co wybierzecie, czy będziemy zgodni, czy będziemy się kłócić. Mogę Ci zaproponować ciekawe rozwiązanie, bo mamy tutaj panel dekoracyjny z dodatkową funkcją oświetlenia. I mówisz jakościowo ok. Wiesz co, nie ma się co przyczepić tutaj do żadnego z tych paneli. A kolory jakieś? Mamy do wyboru 8 wariantów, więc jest z czego wybierać. Od drewna przez beton, a nawet miedź. Wiesz co, fajna jest struktura, każdy ma fugę. Oprócz tego wiele z nich występuje w kolekcjach o podwyższonej odporności na wilgoć, także Hydro Plus. Wszystko ok, tylko jeszcze tak kombinuję, bo potrzebowałbym coś... Sofę mam zieloną. I nie wiem jeszcze, bo tak, ten kolor mi się podoba, bo tak mam to w głowie, jak to chcę, żeby wyglądało. Ten kolor mi się podoba, ale coś jeszcze zielonego tutaj, nie? Można zamiast jednego elementu, jednego takiego kwadrata, zamontować mech, więc nawiążę do sofy. Robotka. Tak. Tak, w końcu, koniec zakupów. Let's go do klientów. wiele z nich występuje w kolekcjach. Hydro Matko, Plus, ile można po tych dodatkowa sklepach warstwa, chodzić? Nie musisz się obawiać tutaj takich kwestii jak to, że rozlana Coca-Cola, herbata czy mokry pies na podłodze. Klienci wino lubią, tak więc może Wiesz co, jedno drugiemu nie będzie przeszkadzało, mogą imprezować. mogą imprezować. Pożyczę to sobie, wolę tam położyć w ich świetle, nie? Jak to będzie wyglądało. Tak, najlepiej jak sobie każdy w domu tutaj zweryfikuje te rzeczy. I za 2-3 dni Ci to przywiozę, ok? Nie ma sprawy. Słuchajcie, wybrałem 3 podłogi podobne, tylko no powiem tak, miałem swojego faworyta, chociaż teraz mi się już zmienia. Która Wam się najbardziej podoba? Zawsze bierzcie próbki ze sobą do domu, bo co z tego, że
ten kolor mi się podobał w sklepie, jeżeli tu po prostu wygląda no nieciekawie. Klienci by mnie pewnie zabili, gdybym położył im taką podłogę. Tu jest inne światło i tu musimy dopasować do tych wnętrz, a nie do tego, żeby w sklepie fajnie wyglądało. Słuchajcie, plan jest taki, że będzie tu totalnie inaczej wyglądało. Przede wszystkim będzie jaśniej. Jaśniej, lżej, będzie tu zmienione wszystko. I teraz mam taki problem, że jak widzicie okna, one są jakby poza, robione były w piątek. I co? Już pierwszy problem. Wyobraźcie sobie, że drzwi balkonowe przyszły, wyprodukowane o 10 cm za krótkie. Szczęście w nieszczęściu, że to mój bardzo dobry kolega robi i stanął na głowie, żeby dzisiaj, najpóźniej jutro były te nowe drzwi. Kolejna rzecz. 10:23. Budowlańców nie ma. Ja nie wiem, ludzie, wy chcecie mnie karać tutaj, jeżeli nie zdążę w te 3 dni zrobić? Im powinno się, nie wiem, chłosty dać. No i jak żyć? 10:23. No fajnie, tak? No przywieźli w sobotę tutaj swoje rzeczy, poskładali. Super. Co nas nie ma? Kurde, ekipa cała już jest. Witam. No, to dobrze, słuchaj. Dobra, już nie rzucam się o godzinę. Prąd do zrobienia, okna do obrobienia, bo już ci nie będę mówił, ale mieli to zrobić, nie zrobili. No, Okej, w porządku. Teraz to ja mam ochotę rozpieprzyć ten safon. Zawsze miałem marzenie, ludzie, wziąć i to po prostu stargać. A w końcu, jeżeli mam taką opcję, taką możliwość, to biorę łom, młotek i jadę z tym. Strasznie przyziemne marzenie. Słuchajcie, marzenia się spełniają. Nie bardzo mocno. Mówisz? Proszę. Kto mi teraz podejdzie? Wiesz, ale jak ktoś mówi z tyłu kamery, to nie da. Mogą coś, jakąś grupę na Drugi dzień remontu, a tak naprawdę rozpoczęliśmy 22 godzinę. Fachowców oczywiście nie ma, a niczego innego nie mogliśmy się spodziewać. Chociaż jadą panowie od okien i zamontują nam już poprawne, dobrze zrobione drzwi balkonowe i to jest sukces, bo będziemy mogli obrobić to i jechać dalej z tym światem. Druga rzecz, powiem Wam uczciwie, zadowolony jestem. Wczoraj mnóstwo pracy było zrobione. Mamy całą nową instalację pociągniętą, mamy zerwane sufity, położone nowe, pomagałem w końcu, podłogi mamy zerwane, przygotowanie już do takiego malowania. Dzisiaj przyjadą panowie z sufitów napinanych, tak więc kolejny etap będzie odfajkowany. No z minusów niestety pochorowała mi się dziewczyna od firan i nie uszyję ich. Ogarnąłem szybciutko temat, dziękuję Monika, już się firany szyją, tak więc jutro je będę mógł zawiesić. No dobra, zobaczymy co dzisiaj dzień pokaże, ale jakoś jestem dobrej myśli, chyba kara mnie nie będzie czekała. Słuchajcie, naprawdę to jest rekord świata. Rekord świata. W jeden dzień drzwi balkonowe na nowo zrobione. Ja wiem, jakie będą komentarze, że to niemożliwe, że się czeka tyle tygodni, bo się czeka. A na szczęście Adam stanął na wysokości zadania jest. Powiem Wam, drzwi balkonowe zamontowane, będą mogli to fajnie sobie wszystko obrobić. Jak przyjadą, bo co? 10:20.
Fachowców nie ma. Marek, chodź na chwileczkę. Weź mi tylko wytłumacz, bo mówiłeś mi, że chcesz tu rozdzielić oświetlenie. No Jak musimy. byś to widział? Wiesz co, bo tak. Tak, zawsze na biednego projektanta zwala, nie? No, kurde. A ja wolę zwalać na fachowców niż na projektanta. Będzie kłopot z tym, kurde. Będziemy mieć trochę prucia teraz, nie? Ale- Muszę płytę tu jeszcze zainstalować. Ewentualnie możesz zrobić jeszcze ten, bo ja to mniejszą. O! I są panowie z Alteza. Będzie sufit napinany. Drugi dzień za nami. Panowie cały czas tam walczą i powiem wam, będą na pewno długo dzisiaj jeszcze pracować, bo musimy sufit zrobić ten napinany. Wcześniej muszą wszystko wygładzić, żeby wyschło nam to do jutra, bo jutro będzie taki sądny dzień. Naprawdę sporo pracy, sporo ekip. Trzeba pomalować, panele położyć, zainstalować wszystkie gniazdka, włączniki. To przecież też się schodzi przy tym. Przyjadą meble tapicerowane, przyjedzie Monika Otwieran. No po prostu będzie bardzo dużo tego. A już słyszę, tak? Słuchajcie, ale najpierw wymalujemy, później panele. Drudzy mówią, nie, najpierw panele, później malowanie. No i weź tu pogość wszystkich. No zobaczymy, no, jutro finał, oby. Dla mnie oby. Trzeci, mam nadzieję, ostatni dzień dzisiaj, że to dzisiaj będzie finał. Niosę panom farbę, dzięki KB. Słuchajcie, będzie dzisiaj stolarz, będą panele, będą oczywiście panowie malować, będzie Monika z firanami, no mnóstwo rzeczy będzie się tutaj działo i mam nadzieję, że zakończymy, że naprawdę dzisiaj będzie koniec. Adam dzisiaj jakieś tam sprawy załatwia, wiesz, swoje, będzie później, także no na razie muszę Cię pocieszyć swoją osobą, tak jest. Jak to widzisz? Damy radę? Bo jakoś to, kurde, dzisiaj mamy panele przyjechać za 3 godziny. No szczerze mówiąc, chyba szykuj włosy już, bo no nie ma szans, no nie dorobimy się. Nie ma, wszystko nam schnie, także jak jeszcze nam z panelami wejdą, to już w ogóle się tutaj zadepczymy i... Ile wam to zajmie? Mniej więcej, bo może ja panele przesunę, nie? Panele przesunę, stolarza przesunę. To przesuńmy wszystko o 2 dni dalej. Ja mówię o godzinach, wiesz. Okej. No dobra, to wy się bierzcie do roboty, ja Tak jest, ja się przebieram i... To też można wziąć. A może ten Nie, to już się wyszlifuje ten. W którym miejscu brać? Tu. Tak, właśnie. Tam asymetrycznie, żeby. To idź potem. Ale nie, bo to ten mek będzie cały zajebany kurze nadal. Słuchajcie, ten metr jest dobry, ale masz rację, że go nie powiesimy. Dobra, ja to... Bo wiesz, to można... Ja nie wiem, czy ja jutro będę. Dobra, ale... Bo już jak zostaną takie same pierdoły, to już jest taki... Od pierdół. Nie, to od pierdół właśnie są ważni ludzie. Tak, bo to są detale. Tak. Dlatego ja nie przyjadę, to do tego. Trzeba się trochę znać. No. Klatę już ogoliłeś, bo szale te założył, żeby nie było widać. Zimno mu teraz w klatę. Nie, to już się wyszlifuje teraz. Tu patrz, rób dotąd, do połowy okna tu i tu. 15:30, zobaczymy na jakim etapie panowie są. Ja mam nadzieję tak naprawdę, że oni już pomalutku kończą, bo to no, trzeba sprzątać, firany wieszać i tak dalej. Widzę, że meble z Eltapu już dojechały. Tak, sofa jest, fotel pewnie też będzie. Chodźmy. Panowie, jak tam idzie? Nie mamy wierteł do betonu, A co, do tego? ale tylko nie klon. Żeby nie było... Nie, idzie do... Dobra, zrobię w 2 miejscach to było. Prawie białe. No, ale to widzisz, to nie w jednym kolorze. Nie, biały sufit. To słuchaj, robimy tu odcinkę. Jak nie dwie?
nocka jak nic. Wtedy telewizor przymierzymy. Wiesz, ile nam to wystaje? No. Centymetr i 2 mm. Jeszcze trzeci do nogi wezmę. Trzeci dzień za nami i Dla ciebie może tak, ale fachowcy mają jeszcze trochę roboty. niestety nie udało się. No trudno, brakło nam 2-3 godzin, tak niedużo, no, ale niestety farba nie wyschła, nie mogliśmy położyć listwy dekoracyjnej, taśmy, no bo by się oderwała. Tak samo nie skręciliśmy do końca mebli, nie zaczęliśmy skręcać mebli, szafki RTV i biblioteczki. No, prawdę mówiąc, niewiele nam brakło, ale brakło. Dla mnie najbardziej to może być bolesne. I tak, drodzy widzowie, kończę na tym pięknym fotelu RT1F z firmy Eltap tą naszą piękną przygodę. A nie miałeś kończyć na sofie Masz Megis? rację. Kończymy tą metamorfozę na SOF. A co z podsumowaniem budżetu? Wiesz co, w końcu się na coś przydajesz. To zakończmy to inaczej. Piękne krzesła, Olga. Dziękuję. Na koniec mam dla Was taką kosmiczną niespodziankę. Mówię serio, ponieważ dzięki badaniom NASA firma Mateko wyprodukowała taki oto oczyszczacz powietrza, który nie tylko super wygląda, tylko dzięki korzeniom tego kwiata oczyszcza powietrze wokół. Sam wszystko reguluje, no po prostu rewelacja. Taki prezent od firmy Mateko, a zdecydowanie drobniejszy od Olgi i ode mnie. No mój pomysł, ale wykonanie Olgi tapicerki. Te oto poduszki w takiej samej tkaninie jak krzesła, no wierzę, że się spodobają. Świetne, piękne. I powiem Wam, naprawdę jest mi strasznie miło, że na tak fajnych klientów trafiłem przy tym pierwszym odcinku. Bardzo jestem zadowolony i z efektu, i ze współpracy z Wami. My też dziękujemy, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tego projektu i szybkości, jakości wykonania, także Marku, dziękujemy. Świetnie, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. A Was zapraszam na podsumowanie całości budżetu, z jakimi problemami się tutaj napotkałem. Na metamorfozę wnętrz klienci przeznaczyli 20 000 złotych. Pieniądze te wydałem na meble tapicerowane 4248 zł, zabudowy meblowe 4400 zł, sufity napinane 1000 zł. Jest to cena po specjalnym rabacie. Dziękuję Alteza. Panele z listwami MDF 4300, fachowcy i materiały budowlane 3000 zł, dekoracja naścienna, bloki 2150 zł, oświetlenie nad stołem 360 zł, drobne materiały 350 zł, firany 550 zł, biblioteczka plus szafka RTV 1350 zł. Razem w sumie wszystko wyszło 21 708 zł. Nie jest w to wliczone okna i wytapicerowanie krzeseł, to było jakby poza tą metamorfozą wnętrz. Czy można było taniej? Pewnie tak. Wystarczyło, że wybralibyśmy inne panele lub mniej skomplikowaną zabudowę na wino i spokojnie zmieścilibyśmy się w budżecie. Klienci jednak postawili na jakość i woleli dopłacić do budżetu bez. Oczywiście można by było zrobić również drożej. Czy można było to wykonać w 3 dni? O dziwo powiem Wam, że tak. Słuchajcie, ekipa, jak już przyjechała do pracy, to pracowała solidnie i długo. Naprawdę stanęli na wysokości zadania. Zrobili to super. No niestety, od początku mieliśmy problem z tymi drzwiami balkonowymi. Za późno przyjechały, nie można było to obrobić, nie wysły gładzie, czyli nie mogliśmy pomalować, czyli listew MDF przykleić i tych złotych listewek. Ale, no i tak nie było źle. Trwało to 3,5 dnia. Jest! Nie zdążył! Słuchajcie, wybieramy wyzwanie dla Marka. A Ty się z tego cieszysz, tak? W sumie wiecie co? Ja też się cieszę. Cieszę się, ponieważ
Wyszło bardzo fajnie i przede wszystkim klienci są zadowoleni, a o to chodziło. Dajcie znać, proszę Was, dajcie znać w komentarzach, czy taki format Wam pasuje. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby żaden odcinek Was w przyszłości nie ominął. Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom i osobom, które pomagały przy tym programie. Firma Mateko, super prezent. Dziękuję. Słuchajcie, teraz kupicie oczyszczacz powietrza 15% taniej. Kod rabatowy wnętrze do końca marca, także tym bardziej warto. Okej, narrator, idziemy. A mogę się jeszcze pożegnać? Dobra, pożegnaj się i idziemy. Cześć. Do następnego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, kto wypadł lepiej, ja czy Marek. Wiem, że ja. Wiem. No. A myślę, że super wyszło. Super, no.